Witam serdecznie. Dziś krótka wycieczka wzdłuż rzeki Warty. Podczas tej wycieczki postanowiłem opowiedzieć pokrótce o modyfikacjach, które wprowadziłem w swoim motocyklu w Wodżu 300 Riley. Pierwszą rzeczą, która najbardziej mnie wkurzała w Wodżu, był bardzo długi roll gas. Aby to zmienić, zakupiłem nakładkę na roll gas, który zwiększył średnicę tego roll gazu i teraz gdzieś o 1,3 cm roll gas jest krótszy. Co za tym idzie, no nie trzeba tak mocno przechylać nadgarstka i motocykl jest bardziej zrywny. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem, to jest filtr ten papierowy. Tutaj go niestety nie widać, bo byśmy musieli odkręcić obudowę, ale został zmieniony na filtr gąbkowy. Ze względu na to, że jest to mój drugi motocykl, którym głównie będę jeździł po takich lekkim terenie, gdzieś tam w błocie, w piasku, więc no ten filtr jest zdecydowanie lepszy, ponieważ będzie wyłapywał wszelakie zanieczyszczenia. Przed montażem tego filtru należy go nasycić w oleju przeznaczonym do tego typu filtrów. No i tak właśnie zrobiłem, jest zamontowany. No tutaj nie wiem, jakiejś różnicy w działaniu motocykla nie widzę. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem w Wodżu, było podniesienie kierownicy. Kupiłem na AliExpress takie mocowania, które podwyższyły tą kierownicę o 28 mm oraz obniżyłem podnóżki, kupując od Krzysztofa z grupy Wodż 300 Riley Polska. No są one bardzo fajnie wykonane, solidnie, no i są przemyślane, bo oprócz tego, że obniżają te podnóżki, to są tak skonstruowane, że jest teraz dostęp do śrubki, która służy, którą trzeba najpierw odkręcić, aby wyregulować sobie dźwignię zmiany biegów. Wcześniej było trzeba najpierw odkręcić te sety i dopiero można było się dostać do tej regulacji. Ta zmiana tych podnóżków, czyli obniżenie i podwyższenie tej kierownicy, znacznie polepszyło komfort jazdy na stojąco. Również na siedząco jest mi wygodniej. Gdzieś te nogi są delikatnie niżej i jest bardziej komfortowo z tego powodu. No tak jak wcześniej mówiłem, sety zakupiłem od Krzysztofa z grupy. Tak samo nakładkę na roll gas i ten filtr gąbkowy z kolei był kupiony od Arka z grupy. W opisie filmu dołączę link do sklepu Arka, gdzie można sobie zakupić ten filtr gąbkowy, jak również na grupie Wodż 300 Riley Polska, można tam znaleźć Krzysztofa i również można od niego poprosić go o zakup tych setów. On również, z tego co widziałem, ma te płyty pod silnik, takie solidne. I mocowanie na sakwy też własnej produkcji, więc ma sporo rzeczy do Wodża, które możemy u niego kupić. Zakupiłem jeszcze płytę pod silnik, też z Ali, jest to płyta aluminiowa. Na razie się sprawdza, nie miała jeszcze jakichś dużych uderzeń, ale wygląda solidnie, i jest lekka, aluminiowa. Kupiłem jeszcze drążek do telefonu lub nawigacji, aczkolwiek tu trochę inaczej rozwiązałem mocowanie tego uchwytu na telefon, bo przy przekręcaniu tego drążka miałem taką kulkę akurat do tego uchwytu. Przeciąłem ją, nawierciłem i dokręciłem. I myślę, że to jest bardziej stabilne. Kupiłem też na AliExpress taką sakwę, może torbę bardziej. I jakoś ona jest taka uniwersalna. Udało mi się tu przyczepić do tego oryginalnego bagażnika Wodża. Ogólnie jest bardzo fajna. Można sobie ją tu otworzyć. Tu akurat jest kurtka, jakąś wodę. Nie jest może jakoś super pojemna. Tu można namiot włożyć, jakby ktoś gdzieś dalej jechał. I na ten moment to wszystkie modyfikacje. Zastanawiam się jeszcze nad wgraniem mapy zwiększającą jej dawkę paliwa i zwiększającą tym samym moc motocykla, ale to jeszcze zobaczymy.
W Afryce Twin posiadam torby boczne, te sakwy Shada TR40 i właśnie zastanawiam się, żeby do wodzia kupić same te uchwyty 3P z Shada. Wtedy będę mógł przekładać z jednej na drugą, z jednego na drugi motocykl te torby. Byłoby to wygodne, bo mając je tam w jakąś kurtkę, jakieś rzeczy w tych torbach, nie trzeba by wszystkiego przekładać, tylko można by było torby przerzucić i jechać dalej. Co tu jeszcze? Jeszcze taki uchwyt na kamerkę, jak gdzieś tam z przodu chcemy się nagrywać, no to też jest tutaj zamontowany do kierunku. Teraz zapraszam na krótką przejażdżkę wzdłuż rzeki Warty i po bliskich okolicach. Myślę, że coś ciekawego będzie można jeszcze na tym filmiku zobaczyć. No to dorzucam jakąś muzyczkę i życzę miłego oglądania. Proszę również o subskrypcję kanału. No i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.